Oczekiwania mam takie, że wjeżdżam, robię swój przejazd, który zaplanowałem, który sobie tutaj poukładałem w ciągu tych kilku dni i że moje całe doświadczenie przeniosę teraz na ten przejazd i po prostu zrobię go tak jak należy, bez odpuszczania jakichś tam bar spinów, bo te jakieś tam bar spiny robią mega różnicę. Więc mam nadzieję, że to wszystko mega się fajnie połączy, ten przejazd będzie kompletny po prostu i już właśnie nie patrząc na punkty i wyniki, to ja bym chciał być zadowolony z tego. Plan treningowy mega dobrze tutaj się układa. Bardzo mi zależało na tym, żeby nie zaliczyć gleby żadnej, bo te lądowania tutaj są jak z betonu. No i jak na razie żadne spodnie nie potargane, żadny jersey nie potargany, nie jestem poobdzierany, poobijany, nic mnie nie boli. Super się czuję, nie jestem zmęczony, więc no myślę, że to jest to właśnie, czego potrzebuję, żeby jutro na świeżo wbić w ten przejazd, bo w treningach zrobiłem już prawie wszystko, co chciałem, ale no jeszcze muszę to połączyć. Rano mi się tak nie chciało, ale wiedziałem, że jedyne, co może mi dzisiaj pomóc, to odblokowanie kilku przeszkód i tak się też zadziało. I chyba jeszcze jedną pyknę, taką śrubę z no-handem. A to przejść. Ale kurde, no właśnie muszę to potrenować, jak chcę przejść. A z barem łatwiej czy nie? Z barem łatwiej. Ale mam dużo bar. Prawda, nie? Pewnie jeden. Rób to co łatwiej. No, Bo to co ci ocenią tak naprawdę, jak samo ci to ocenią? Nie? tak. Tyle, że dużo barów będę miał, no ale to lepiej mieć więcej barów niż się wyje No, na głupocie. no. Zajebiście, mega. Andzia dobrze skomentowała, że jak kwiatuszek to zrobiłeś taki lecący. Leciutko. Także no generalnie super sezon i 2 pierwsze miejsca, Australia i potem Innsbruck. Ale ja już nie wiem właśnie, czy to zrobił mój skill, czy po prostu jakoś tak się poukładało wszystko dobrze, że tak się zakończyły te zawody. Także ciekaw jestem właśnie, co tutaj będzie, no bo idzie super, bardzo dobre treningi, fajny warun, mega tor, bez żadnych komplikacji. No i właśnie pytanie, co dalej. Dobrze się czuję. Odhaczę sobie jeszcze 2 rzeczy i będę bardzo spokojny. Na pierwszym hipie Keshi Whip i na ostatnim na bonerze Keshi Bar. Ale wiem, jak robić cashrolle, więc powinno się to wszystko dobrze zadziać. Dokręci. Brakło. Czemu dobrze siadła dzisiaj? Zaraz mu siądzie dobrze. Targałem galoty.
Pewniejszy siebie po odblokowaniu wszystkiego? No mega dobrze się czuję z wszystkimi trikami. Przeważnie w przejeździe łatwiej to pozlepiać niż w treningach, bo jest buzacja, adrenalina i wszystko wokół. O, ale teraz mam już takie emocje, że mi się aż głos trzęsie. Muszę iść to wysrać. Keep an eye out because they're going to be spinning the bars and spinning both directions. Big 360, he was looking for the combo there. Przed pierwszym przejazdem mega się stresowałem. To jest taka karuzela myśli i emocji, bo wszystkie triki niby miałem przetrenowane, no ale kurde, no nie powinno tak być, ale wkradają mi się jakieś takie myśli, że co jak mi się tutaj, tu popełnię jakiś mały błąd, na tym triku mogę popełnić jakiś błąd, no na każdym triku mogę popełnić jakiś błąd, więc było nerwowo, ale poszedłem do lasu, pochodzić sobie, poddychać, trochę się uspokoić. Przeczekałem te wszystkie przejazdy innych ludzi, którzy jechali przede mną. Przybuzowałem się tak jak trzeba, oklepałem się, szybkie jakieś tam podniesienie, kurde, krążenia i tak dalej. No i dobrze się czułem podczas przejazdu, więc wszystko dobrze zadziałało. Po pierwszym przejeździe byłem bardzo zły. Bardzo byłem zły. Bo no, zrobiłem wszystko, co trzeba było i na końcu ten minimalny błąd nie dokręciłem. Też nie wiem czemu, ale już na końcu znowu na tej ostatniej przeszkodzie miałem mało siły, mega byłem zadyszany. Kurde, na takie odcinie znowu. Myślałem, że jestem dobrze przygotowany, żeby właśnie uniknąć tej słabości na końcu toru, a znowu jednak ta słabość mnie dojechała i to chyba przez to ta gleba właśnie, już nie miałem siły, żeby tak szarpnąć jak trzeba, no bo w treningach elegancko wszedł ten casual bar spin, więc nie wiem, no, ale byłem bardzo niepocieszony. Przy tej glebie w pierwszym przejeździe w sumie chyba wybiłem sobie palec, bo jest gruby jak paruwa jakaś no i co, ale już byłem na takiej adrenalinie i taka buzacja, że już wiedziałem, że jakby to mi w ogóle nie będzie przeszkadzać w drugim przejeździe, nie będę tego czuł. Ten Cashy Tail Bar w drugim przejeździe to była spontaniczna akcja. Rozkminiałem trochę, czy ten przejazd od Bringera, czy jestem w stanie go przebić moim przejazdem, więc wiedziałem, że fajnie by było coś dołożyć. Wiem też, że sędziowie lubią takie dokładanie i ładnie to później punktują. Nie przetrenowałem tego w treningach i nie powinienem tego robić w przejeździe, bo jakbym się przy tym wywalił, to mega bym był na siebie zły, że nie działałem według planu, według swojego doświadczenia. Angelika podpowiedziała mi w sumie, że jak sobie pyknę taki trik, który nada mi takiej mega zajawy w tym przejeździe, coś takiego żeby mnie to jeszcze bardziej napędziło, no to ta druga część przejazdu też będzie mi łatwiej już to zrobić. I faktycznie jak wylądowałem tego Cashy Whip, bar ląduje idealnie, to tak się podjarałem, że potem no już nie mogła ta reszta nie wejść. Casual tail to bar spin, triple tail whip. So he's looking good so far. Twister no-hander. He is capitalizing on every obstacle on the way out. Double truck suicide backflip. Bar spin off the flat drop. This is insane. He is firing out. Indian Air Sea Grab. Dojeżdżam do mety. Zanim dojechałem do mety, to jeszcze znowu przyszedł moment na tego Cashy Bara na końcu, na ostatniej przeszkodzie i do ostatniej sekundy przed wybiciem miałem taki dylemat, czy robić tego bar spina, czy nie robić, czy robić save run i może przegrać z Bringerem, czy ryzykować, ale kurde, jakbym nie zrobił bara i przegrał z nim o jakieś pół punkta, to bym chyba nie wiem co zrobił, ale bym był bardzo zły na siebie. Here we go, David Gundick into the cannon, cash roll, Marvin, and he wins it! Oh man, he does it! He
No i mega się jarałem, że zrobiłem ten przejazd, ale nadal nie wiedziałem, czy to wystarczy, żeby Bringera rozpykać. My nie chcemy was dłużej trzymać w niepewności i poczekajmy, gdzie jest ten wynik. Czekamy. 96! No ale jak już weszły punkty, no to mega się podjarałem, mega się cieszyłem. W ogóle wydawało mi się, że jak jakiś dzikus się tam zachowuje, miałem tyle w sobie buzacji, myślałem, że rozniosę to wszystko i tych wszystkich ludzi. I rower, wszystko miałem ochotę rozdupcyć. To było to! No i jeszcze był temat, że Bringer mógł przebić mój przejazd swoim drugim przejazdem, bo on jechał jako ostatni. No i coś tam dołożył w tym przejeździe, no ale finalnie zaliczył jakąś dziwną potyczkę w połowie trasy tam na kładce, no i już wszystko było wiadomo, że jest wygranko, jest korona, jest wszystko. Także bardzo się cieszę. Kolejne do kolekcji. Puchar jest nasz. La 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 la. Jebskich leszczy. Leszcze do domu. Kolejne cele moje, jak już wygrałem wszystko i doszedłem do limitu, to no myślę, że będę starał się utrzymywać na topie po prostu i teraz sobie ciągnąć tą dobrą pasę. Będę chciał robić coraz lepsze nowe triki i jeździć jak najlepiej w slopestylu, dopóki mam zajawę i nie miałem jakichś poważnych kontuzji, które mogłyby mi trochę pewność siebie zaburzyć, to nadal będę cisnął slopestyle ile się da. Gościu, masz to w Polsce? Od teraz masz! Teraz mamy, wniesiemy to do Polski! Bardzo jestem dumny z brata. No myślę, że no piękny moment, kurde, w historii naszego polskiego sportu. Bardzo dziękuję za wsparcie. Mega się jaram, jak widzę wasze jakieś relacje, filmiki, zdjęcia, jak siedzicie w grupkach, kibicujecie. No mega mnie to napędza i dzięki wielkie. Mam nadzieję, że widzę się z wami gdzieś na rowerze, na traskach, bikeparkach, skateparkach. Także pozdro i dzięki wszystkim.